Drugi taki to był, kiedy jechaliśmy przez góry, przez Park Narodowy i po drodze była stacja kolejowa Finse, która jest bardzo znana, ponieważ to jedna z najbardziej znanych tras kolejowych na świecie, widokowo obłędna. I te tereny i tamte ukształtowanie, klimat, który tam był, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Wjechanie, a raczej prowadzenie rowerów 4 km zdaje się w górę, tam przy Myrdal. Końcówką, na samym końcu tej trasy był taras widokowy, na który wjechaliśmy po zakończeniu naszej drogi i z tego tarasu widokowego rozpościerały się niesamowite widoki na dolinę, którą wcześniej przejechaliśmy. Okej, no to ogarniamy się już jeśli chodzi o Flam. Właśnie kończymy pakowanie, jeszcze podjedziemy na chwilę do piekarni, no i może jeszcze złapiemy widok zatoki dronem. We wcześniejszych dniach kilkukrotnie już przeprawialiśmy się przez góry, natomiast tym razem mieliśmy spędzić tam aż 3 dni. Wyjechaliśmy z Flam i kierowaliśmy się wzdłuż Flamsbama, najpiękniejszej trasy kolejowej na świecie. Przy okazji najbardziej stromej trasy w Europie i jednej z najbardziej stromych tras kolejowych na całej kuli ziemskiej. Budowę trasy Flamsbama rozpoczęto w 1924 roku, więc niedawno obchodziła swoje 100-lecie. Plan na ten dzień był prosty. Mieliśmy przejechać 19 km z Flam do Myrdal, stacji kolejowej położonej na końcu świata, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej i która znajduje się na 865 metrach nad poziomem morza. Mieliśmy zatem dużo wspinaczki przed sobą. Dolina, którą jechaliśmy, była jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałem. Wodospady, rzeka, góry. To wszystko komponowało się ze sobą, tworząc przepiękny krajobraz. To, jakich emocji doświadczaliśmy w trakcie tej drogi, było niesamowite. To się doigraliśmy. Pchamy rowery. Zostało nam ostatnie 1,5 kilometra pchania, żeby dotrzeć do takiej miejscowości Myrdal, gdzie będziemy spać w hotelu w górach.
No i niestety, no tutaj stromość tego podjazdu już wynosi 20%, momentami 33%. I to już się nie da sensownie jechać. Tutaj trzeba po prostu noga za nogą, jak w górach, wpychać te 35-kilogramowe rowery. A my dalej taszczymy rowery drogą Rallei-Wegen. Drogę zbudowano w 1898 roku. Ma długość 4 km i wznosi się na 350 metrów przewyższeń. Zbudowano ją po to, żeby konie mogły taszczyć ciężkie elementy kolei, torów kolejowych i tak dalej, którą budowano w tych rejonach na dużej wysokości i która zresztą, z tego co pamiętam, jest jedną z najwyższych tras kolejowych na świecie. Droga jest bardzo stroma i bardzo wymagająca. Miejscami grubo powyżej 20% przewyższenia. Dlatego musimy wpychać rowery. Jak się czujesz? Doczłapaliśmy się. Jesteśmy w tym momencie w hotelu Vatnahalsen, który wybudowano w 1896 roku. Cały czas do tego hotelu można w zasadzie dojechać tylko i wyłącznie koleją, ponieważ nie ma tutaj typowych dróg, którymi można by było dojechać samochodem. Hotel ma 130-letnią tradycję prawie że i jest bardzo popularny również zimą, kiedy mnóstwo osób tutaj przyjeżdża pojeździć na nartach. Cały czas prowadzą księgę gości wszystkich, którzy w tym hotelu od początku byli. Pogoda wygląda słabo. Wygląda na to, że będzie dzisiaj i zimno, i mokro. A mamy dzisiaj do przejechania 75 km przez górę. I ponad kilometr podjazdów. Zobaczymy, jak będzie. Opuszczamy już hotel Vatnahalsen, w którym spędziliśmy super noc. Naprawdę. Jest to rewelacyjne miejsce, które zdecydowanie można polecić, żeby tutaj przyjechać nawet pociągiem, wysiąść na stacji w Myrdal, przejść kilka metrów i spędzić jedną noc. Taka przyjemność trochę kosztuje, co prawda, dlatego że za noc zapłaciliśmy 1000 zł za jedną noc, ale nie mieliśmy innej opcji, bo stąd musimy wybrać się dalej przez góry. No i to była jedyna w zasadzie opcja, żeby móc kontynuować naszą podróż zaplanowaną trasą. Natomiast hotel jest zdecydowanie warty polecenia. Jedziemy dalej. Od pierwszej chwili naszej wyprawy to właśnie tego dnia najbardziej oczekiwaliśmy. Przed nami rozpościerało się 80 km dzikich, surowych krajobrazów na skraju majestatycznego parku Hallingskarvet. Chociaż czekała nas trudna i wymagająca trasa, nasze serca biły szybciej w oczekiwaniu na to, co mieliśmy odkryć. To miał być niesamowity dzień i nie mogłem się doczekać tego, co zobaczę.
ekspozycja tutaj na tym szlaku jest imponująca. To jest oficjalny szlak rowerowy, ale za każdym zakrętem jest coraz lepiej. Za każdym zakrętem widoki są coraz bardziej oszałamiające. To jest po prostu nie do opisania. I ja nie wiem, jak my przejedziemy 70 km, jeżeli mam ochotę zatrzymywać się co 10 metrów. To jest po prostu... Czuję się, jakbym był trochę we Władcy Pierścieni, a trochę sam nie wiem gdzie, w Hobbicie. Normalnie spójrzcie na ten krajobraz. Jest po prostu wow, wow i jeszcze raz wow. Na pewno zabrać dużo rękawiczek, takich nieprzemakalnych i żeby to były dobre rękawiczki. Ja uważam, że hak do ramy, linka, skuwacz i ogniwo łańcucha to są podstawowy setup części zapasowych. Poza tym oczywiście olejek do łańcucha. Niektórzy zabierają też szprychy. Każdy podmuch wiatru na twarzy, każdy kamień na naszej drodze, to wszystko stało się częścią naszej opowieści. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe, ale również wiedzieliśmy, że razem spełniamy nasze marzenie. I choć trudności były wielkie, to siła wspólnej pasji prowadziła nas przez te tereny, dając nam doświadczenie, które zostanie z nami już na zawsze.
Dojechaliśmy na szczyt tej drogi, przejechaliśmy 23 km, jesteśmy dosłownie na przewyższeniu. Wyjechaliśmy na 1310 metrów z tych 850, na których był hotel. No i w zasadzie teraz powinniśmy mieć cały czas drogę w dół. Kolejne 51 km powinniśmy przejechać raczej w dół. Jest prawie 14, więc no mam nadzieję, że dojedziemy o rozsądnej godzinie na kolację. Mała przerwa na batonika. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Nie, zrezygnować nie, ale mieliśmy takie momenty Załamania. zwątpienia. I znaczy, ja może nie, natomiast Sylwii zdarzył się jeden kryzys, który kojarzę. I to był naprawdę ciężki dzień, już któryś dzień w górach. Bo padało. Tak jak już wcześniej, tak jak wspominałam, deszcz mnie wykańczał. Psychicznie przede wszystkim, chociaż fizycznie też. Ale wiecie co, zobaczcie, my mamy ten nasz fajny apartamencik. Jak wyjdę sobie na balkon, to pasą się tu owce. Jedziemy drogą teraz. To jest droga Hardenberger. No i warunki nie są sprzyjające. 5 stopni na plusie i deszcz. Jesteśmy na 1053 metrach i dzisiaj musimy zjechać na poziom fiordu. I bardzo się cieszymy. Mamy 700 metrów, 600 metrów podjazdów i ponad 2000 metrów zjazdów w dół. Więc będzie Trudny dzień. Będzie tak.
Jest super pogoda, są super widoki, są super letnie wakacje. Jedziemy! Ta droga jest jedną z atrakcji regionu, jedną z atrakcji Norwegii, ale w takich warunkach pogodowych to średnia przyjemność, szczerze powiedziawszy. Zjechaliśmy z drogi i zatrzymaliśmy się w przeuroczej, tuż przydrożnej, w zasadzie w takim pojedynczym budynku przy drodze w górach. Fagerheim Fjellstuge, taka kawiarnia, gdzie właściciele wymagają, żeby zdjąć buty na wejściu i chodzi się tutaj w skarpetkach. Kawiarnia ma niesamowity widok na góry i serwują tutaj przepyszne ciasto czekoladowe i kawusie. Także Fagerheim Fjellstuge jest po prostu przeuroczym miejscem. Mają tutaj też taras widokowy i 2 fotele, w których można usiąść, wyciągnąć nogi i popatrzeć na góry. Po przyjemnej kawusi w super fajnym miejscu dalej jedziemy drogą Hardangervidda. Jak widać, pogoda się nie zmieniła. No nie, no, warunki są trudne, ale widoki są piękne. Swoją drogą 2 słowa więcej o tej drodze w komentarzu. Hardangervidda to 67-kilometrowy szlak sceniczny, prowadzący od rozległych płaskowyżów górskich po wąską, stromą i dziką dolinę Mobedalen, nad którą góruje majestatyczny wodospad Veringsfossen. Dostałem właśnie ochrzan od żony, że jadę za wolno. Że wybrałem się tu na spacerek, a ona już chce zjechać z tej góry. No i Sylwia ma kryzys. Chwilowy, tak? Jesteście na to gotowi? Czy jesteście na to gotowi?
10, road closed, info, TLT. I co teraz? Kochanie, boję się. Boję się. Boję się. O Jezus! Albo na to. No właśnie. Nie zdążyłem wyhamować. Wślizgiem wyleciał na ulicę i uderzył o krawężnik. Gdyby tego krawężnika nie było, a zdarzało się, że ich nie było, bo na tej drodze było dużo wybrakowanych elementów tego krawężnika i gdyby nie było tego krawężnika, to spadłby w 200-metrową przepaść. No dosłownie. Koniec zamknięcia. Zestresowałeś mnie. Znowu. Nagraj to, zobacz jak te chmury otoczyły te wzgórza. One po prostu oblepiły je z każdej strony. Jak Zobacz. wata. Zobacz tutaj. Zobacz jak to wygląda. No. Wow, i w ogóle... My jechaliśmy dzisiaj w takiej chmurze. Jesteśmy w mieście Eddifjorden. Wyjechaliśmy z gór po kilku dniach tak naprawdę i wróciliśmy z powrotem na poziom morza. W końcu jesteśmy na dole. W końcu jesteśmy na dole, tak. Jesteśmy znowu na drugim fiordzie w tym momencie. Jechaliśmy w ekstremalnych warunkach pogodowych, co już było widać. A teraz możemy rozkoszować się delikatną zmianą aury pogodowej, bo jutro zapowiadają 20, a nawet ponad 20 stopni na plusie, co po 5 stopniach dzisiaj rano będzie dla nas niemałym szokiem. Sylwia włączyła kamerę i powiedziała, że mam coś powiedzieć na tym ładnym tle. No to mówię, za mną jest bardzo ładne tło. I naprawdę trzeba było się ostro namęczyć, żeby tutaj dojechać. Naprawdę było trzeba się bardzo ostro namęczyć, ale zobaczcie jak te chmury oblepiają te góry. I z drugiej strony, zobacz. Tak jakby taki mamut włożył sobie na łeb watę cukrową
I tam, w ogóle wszędzie. Jakby wszystko było mazane watą cukrową, rozumiecie? I wszędzie wata cukrowa, a tam od góry słońce oświetla te szczyty, zobacz. Zobacz, schodzi słońce ponad, ten chmury schodzą do dołu, tam jest słońce i zaczyna oświetlać od góry szczyt. To wygląda niesamowicie. I wszędzie wata cukrowa. Obudziliśmy się dzisiaj w miejscowości Ejdfjord. No i spakowaliśmy się dość szybko. Jest 8 rano, a my musimy zdążyć na prom. Będziemy teraz cisnąć 30 km i musimy dojechać za 2,5 godziny na prom. Po to, żeby zdążył nas przeprawić na drugą stronę fiordu. Jeżeli nie zdążymy na prom teraz, przed 11, to następny będzie dopiero o 14:50, więc 3,5 godziny czekania. Jedziemy. Jest! 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 Yeah! Oh! Kilometers. 2 hours of riding from Eidfjord. We've made it. Zdążyliśmy nie na 11, ale na 10. Chciałem powiedzieć, że przejechaliśmy, zobacz, 29 km w 1,5 godziny, żeby złapać prom, który odpływa o 10:05, a jest 10. Przyjechaliśmy 5 minut przed czasem po półtorej godziny. Mieliśmy średnią prędkość prawie 20 km na godzinę po górach wzdłuż fiordów. Super. Okazało się, że prom, na który gnaliśmy z taką prędkością, się zepsuł. Czekają na zapasowe części, które dotrą najwcześniej około godziny 15, jeżeli w ogóle dotrą dzisiaj. I nie mamy innej opcji na razie, żeby się dostać na drugą stronę. To jest cały dzień jazdy, żeby się dostać na drugą stronę. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Okej. Ogólnie tak, byliśmy w głębokiej dlatego, że prom, którym mieliśmy płynąć, się zepsuł. Nie wiedzieliśmy, jak dostaniemy się na drugą stronę fiordów, a to dookoła prawie 90 km, na które nie mogliśmy sobie pozwolić, bo jeszcze mamy do przejechania kolejnych 50 km. Usiedliśmy sobie na brzegu pomostu i zaczęliśmy nagrywać krajobraz dronem, tak trochę nie wiedząc, co zrobić. Czy czekać, aż naprawią ten prom około godziny 15, 16, przypominam, jest 10. I wtedy przypłynęła niewielka łódka, która powiedziała, że ona zabiera ludzi na Udne. Takie pojedyncze osoby. No i teraz płyniemy. Woo! Jej!
udało się i zdążyliśmy na prom. Generalnie ten pan z tej motorówki, którą płynęliśmy, co nas przypadkowo zabrał, powiedział, że no chyba będziecie musieli poczekać na kolejne te 1,5 godziny, bo ja nie dam rady przycumować. Po czym znalazł jakąś boczną keję, która była tam wygrodzona, jakiś plac budowy. Przybił tam, wziął takie szczypce i przeciął łańcuch, żebyśmy mogli przedostać się i zdążyć na prom. To jest w ogóle, co za akcja. Papa, miłemu panu. Dzisiaj mamy taki dzień chilloutu. Po tej akcji z tymi promami jest 12:30, a my mamy do przyjechania jeszcze może ze 30 km. Więc mamy dzisiaj taki dzień odpoczynku i relaksu. Toczymy się pomału. No, dzisiaj odpoczywamy. Toczymy się pomału. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. All my past lives, they got nothing on me. Golden eagle, you're the one and only. Flying high through the cities in the sky. I'll take you way back, countless centuries. Don't you remember that you were meant to be my queen of hearts? Meant to be my love. Through all of my lives, I never thought I'd wait so long for you. The timing is right, the stars are aligned. Okej, a tam po drugiej stronie widać lodowiec, a w zasadzie koniec lodowca Folgefionna National Park. To jest nazwa tego parku narodowego, w którym znajduje się ten lodowiec, jeden z lodowców norweskich. A tutaj ktoś hoduje kuski i ma bardzo fajny widok przez całe życie. Passing seasons, empty bottles of wine. My ancient kingdom came crashing down without your baby child. I'm lost without your love. Oh, diamond sparrow, my moonlit majesty. You know I need you. Come flying back to me. Through all of my lives, I never thought I'd wait so long for you. Jesteśmy w miejscowości Oistes i tutaj jest taki widok, że jest generalnie plaża i trochę jak w ciepłych krajach, z tą różnicą, że tam jest w tle lodowiec. Niezły kontrast. No dobra, to mamy dzisiaj 12 dzień wyjazdu, czy 11 dzień wyjazdu. Który jest dzisiaj dzień wyjazdu?
Ale który? Nie, przedostatni, czy przedostatni, czy przedostatni? Kocham. To jest dzisiaj 12 dzień naszego wyjazdu. Przejechaliśmy już około prawie 900 km. Wow. No. Prawie 900 km przez cały kraj w zasadzie. Ja się nie zawiodłem. W ogóle zaskoczyłem nieraz, ale nie rozczarowałem. O, w życiu. Nie jestem rozczarowany, jestem zachwycony tym krajem. Ja też. Ja będę chciał tu jeszcze wrócić. Epicki jest ten kraj. Epicki. Wszystko to, co przeżyliśmy, było epickie. Jeszcze plan, żeby zobaczyć Lofoty. Może przejechać na rowerze? Kto wie? Kto wie. Jesteśmy w miejscowości Steinstal, gdzie jest tutaj Steinstal Bru, taki bardzo fajny, duży wodospad, pod który można wejść. Jak nastrój dzisiaj? Bardzo dobry, tak? Dzisiaj jest chill. Dzisiaj jest piękna pogoda. 18 stopni, słoneczko. Wyspaliśmy się konkretnie. Więc dzisiaj po prostu jest chill. Jedziemy. Uwaga! W tunelu jest cyklista! Wjeżdżamy na Bjorna Fjorden komunę. No, także jeszcze mamy jakieś 27 km i dojedziemy na Bjorna Fjorden. Trzeci fjord, jaki odwiedzimy na naszej wyprawie. No, do tej pory muszę powiedzieć, że najwięcej czasu spędziliśmy nad Hardangerfjord i jest przepiękny. Jest naprawdę przepiękny. Niestety dość mało zobaczyliśmy
Sognefjorden, na którym leży Flam. No ale to też wynikało z zaplanowanej wcześniej trasy, tego jak była ułożona i ile mieliśmy czasu. Aczkolwiek Sognefjorden jest największym, a w zasadzie drugim największym fiordem na ziemi, zaraz po grenlandzkim fiordzie, który ma numer 1. Tak czy inaczej, fiordy to naprawdę piękna sprawa. Jest! Jedno z ostatnich wzniesień pokonane. Jedno jest! Jest! Ja! Jedno z ostatnich wzniesień pokonane. Chyba znaleźliśmy miejsce na dzisiejsze rozbicie namiotu na kemping. Jesteśmy tutaj na Skarpie, na kempingu i mamy takie miejsce z widoczkiem. No to nasze obozowisko już rozbite i teraz w tym momencie odpaliliśmy sobie kuchenkę. Będziemy robić jofilizaty, tym razem. No właśnie, mówię. Ja mam wieprzowinę, tym razem postaramy się nie pochorować. No, bo tutaj byłoby ciężko z pomocą. To było? Ciężko z pomocą. Ciężko z pomocą. I mamy epicki widok. Tu epicki. Dzień dobry. Obudziliśmy się w naszym obozowisku po nocy, którą przespaliśmy. Widoczek się nie zmienił. Jest tak samo zacny, jak był wczoraj. Drugi, nie, trzeci prąd. Ten przynajmniej działa, w odróżnieniu od tamtego, który się zepsuł. Właśnie zaliczyliśmy przedostatni duży zjazd. Odjechaliśmy z tamtej góry. No. I wjechaliśmy wcześniej na nią. Wjeżdżaliśmy z pół godziny, a zjechaliśmy w 5 minut. To nie fair. Jedźcie na elektrykach. Nie, pojedziemy na zwykłych rowerach. Na zwykłych. Na elektrykach to nie to samo. Nie, no i faktycznie to nie byłoby to samo. No. Byłoby dużo łatwiej. A Asia mówiła, jesteście przekonani, że nie chcecie na elektryczny? Tak, jesteśmy przekonani. My zawsze jesteśmy przekonani. My zawsze jesteśmy przekonani. No dobra, to może teraz mały flashback.
patiently listening, you're keeping your distance, but I was still hoping that we could be friends. But if that's too much, then I'll last no more than this which we buried. Yes, I had one once, but I guess she's married. And yes, I have a photograph somewhere. Don't ask, I'll tell if you really want to know that thing. Isn't she beautiful? Isn't she beautiful? I know, isn't she? We're all pretty when we die, prim and pitted like you. Why? Go and put on your perfume, smile away the afternoon. Your brother got married to a faithless harness, traded his drums for angels' voices. Shotgun waiting on the porch on the 5th of May, and everybody saying, yeah, they'll be okay, they look great, they're so nice together. You're the happy couple, may you die together. May you prosper till you die, permanent pit and black and white. May we dance until it rains, may we drink to hide our shame. We're all pretty when we die, prim and pale in black and white. Go and put on your perfume, smile away the afternoon. Jedź na ścieżkę. To, żeś wjechał. Nic. Tutaj to się dobrze traktuje. I tak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Wjechaliśmy do Bergen i widzimy pierwszy raz port Bergen tutaj po lewej stronie. Szukamy czegoś do jedzenia. Sylwia miała siłę wjechać na taras. Dojechaliśmy. Jesteśmy właśnie w samym centrum w sumie Bergen, przy fontannie. Została nam jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia. Mianowicie wjechać na tamten taras widokowy i tam zakończyć oficjalnie naszą trasę, naszego tripa. Coś przekąsimy i jedziemy. Nasz ostatni wjazd. Wjeżdżamy teraz na najsłynniejszy taras widokowy w Bergen. Wdrapujemy się na nasz ostatni podjazd na tym wyjeździe. Ostatnia góra do zdobycia. Jeszcze trochę. Jeszcze pewnie ze 2 km i będziemy. 20 parę stopni. Taki podjazd jest za ciepły. Dzisiaj jest za ciepło. Teraz to w sumie się cieszymy, że przez większość wyjazdu mieliśmy norweską pogodę. Bo jakby nam przyszło podjeżdżać 25 km w takim słońcu i takim upale, to byłoby słabo. Bym padła tropem.
żadne nachylenie nie jest mi straszne i ilość kilometrów, ale temperatura... Mąż chce mnie zabić. Nie wykończył mnie przez 14 dni. To stwierdził, że mnie wykończy na do widzenia. Chodź, prowadzimy. Usiądziemy sobie. Nagramy coś, jak oni pójdą. Ostatnie metry, proszę Państwa. Ostatnie metry wyjazdu. Ostatnie. I jesteśmy. I jesteśmy. Jesteśmy na samej górze. Chciałem tylko powiedzieć, że daliśmy radę po przejechaniu 1000 kilometrów prawie przez całą Norwegię, od Oslo do Bergen, całą wszerz. Dojechaliśmy na sam szczyt tarasu widokowego, kochanie. I dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj naszą 11. rocznicę ślubu. Ponieważ mamy już 11 lat razem, to chciałem zapytać, kochanie, czy zgodzisz się spędzić ze mną kolejnych 11 lat? Tysiąc kilometrów przez Norwegię. Dziękujemy. No to pozostało powiedzieć tutaj the end. Tym razem. Na razie. A jakby się ktoś zastanawiał, jak to zrobić, jak przetransportować się z rowerem z powrotem po dojechaniu na miejsce, no w naszym przypadku wygląda to tak, że sporo wcześniej znalazłem lokalny sklep Treka akurat. Bardzo pozdrawiam Trek Bergen. Tutaj w sklepie Treka w Bergen i tutaj bardzo przyjemni ludzie nam pomogli. Bardzo przyjemni ludzie nam pomogli, jeżeli chodzi o zostawienie kartonów. Będziemy mieli w czym zapakować nasze rowery na samolot, więc our journey ends here. I napisałem do nich, że potrzebowalibyśmy 2 kartonów do tego, żeby przetransportować rowery z powrotem do Polski. I oni powiedzieli, że nie ma problemu. Przypomniałem jeszcze o sobie, powiedziałem kiedy będziemy, zapowiedziałem, że tam o odpowiedniej godzinie, więc jutro wstajemy rano, ogarniamy się, jedziemy na rowerach do sklepu Trek Bergen. Tam będziemy rozkręcać rowery i pakować je do kartonów. Następnie musimy wziąć taksówkę, która nas zawiezie z tymi kartonami na lotnisko. Tam przejdziemy odprawę i wszystko. Lot mamy bezpośrednio do Polski, natomiast niestety do Gdańska na Pomorzu, a nie do Warszawy w centrum Polski, więc będziemy musieli jeszcze z lotniska w Gdańsku przetransportować się w ciągu 2 godzin na odpowiedni peron na dworcu w Gdańsku po to, żeby załadować się do pociągu Intercity i dojechać do Warszawy. Więc cała ta logistyka już mnie przytłacza, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. To znaczy podejście drugie, ujęcie pierwsze. Możliwości. To się zajęło. Tiga! Sio! Psik, psik, psik. Sio! Idź sobie. Pogoda była wyzwaniem. Wybijasz mnie z rytmu. A na dronie jesteśmy razem. Przemoknięte i zmarznięte, skostniałe ręce. Skostniałe. Zgrabiały. Jest takie słowo, ja go nie wymyśliłem. Zgrabiały. Zgrabiały.
Wyobraźcie sobie, że jedziecie w dół 50-60 na godzinę i macie skostniałe, zmarznięte ręce. Było ciężko.